Dziś zabieram się za babkę gotowaną, pyszną, mięciutką i puszystą, bardzo delikatną. Jej przygotowanie nie wymaga piekarnika, ale potrzebna jest specjalna zamykana forma do kupienia w sklepach AGD i też na Allegro. Będzie również potrzebny duży garnek, który tę formę zmieści. W garnku nastawiam tyle wody, aby sięgała ona do 3/4 wysokości zamkniętej formy. Najlepiej jest sprawdzić poziom wody, wkładając pustą, zamkniętą formę do garnka. Garnek z wodą przygrywam pokrywką i włączam ogień, aby woda się zagotowała. Następnie do miksera wlewam białka i ubijam z nich sztywną pianę. Najpierw jakieś 20-30 sekund szybko, żeby białka się spieniły, później przełączam obroty na wolne i ubijam jeszcze od 2 do 4 minut, aż mikser zacznie zostawiać wyraźne ślady w pianie. Gotową pianę przelewam do miski i na razie odstawiam na bok. Następnie do tej samej misy wrzucam bardzo miękkie masło, cukier i żółtka, te, które pozostały po białkach. Wszystkie składniki do babki powinny mieć temperaturę pokojową. Całość ubijam na puszystą masę jakieś 7 do 10 minut na wysokich obrotach miksera. Po 10 minutach do ubitego z żółtkami masła dodaję mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, może być też skrobia ziemniaczana, proszek do pieczenia, dowolny aromat u mnie pomarańczowy, szczyptę kwasku cytrynowego. Można zamiast niego dodać 1-2 łyżki soku z cytryny i jeszcze 2 łyżki ciepłego mleka. Całość mieszam na niskich obrotach krótko, tylko do połączenia składników. Można też zrobić to ręcznie. Na koniec dodaję jeszcze ubitą na początku pianę i całość mieszam dokładnie. Najłatwiej było mi wymieszać najpierw szpatułką, a później po rozrzedzeniu całości trzepaczką. No i teraz forma wcześniej wysmarowana masłem i wysypana bułką tartą. Polecam zwrócić uwagę na dokładne wysmarowanie formy, szczególnie na dnie i przy kominie. Dzięki temu później unika się problemów z wyjęciem babki z formy. Gotowe ciasto przekładam do nasmarowanej formy, wyrównuję, a później szczelnie zamykam. Tak prezentuje się całość. Zamkniętą formę od razu umieszczam w garnku z gotującą się wodą. Przypominam, woda powinna sięgać do 3/4 wysokości formy. Całość trzeba przykryć pokrywką. U mnie garnek jest szeroki, więc woda naturalnie wypycha formę ku górze. Myślę, że byłoby nieco lepiej, gdyby garnek był węższy. Poradziłam sobie po pierwsze podkładając ściereczkę, aby uzyskać lepsze zanurzenie, a po drugie, ponieważ pokrywka w życiu nie utrzymałaby się tylko siłą grawitacji, dorzuciłam jeszcze zabezpieczenie w postaci 2 metalowych klipsów, które pięknie spełniły swoją rolę. Generalnie technika jest dowolna, może być nawet cegła na wierzchu, byle tylko utrzymać równe zanurzenie formy z ciastem. Całość gotowałam na bardzo wolnym ogniu przez 1:20 minut. Woda ma w tym czasie tylko delikatnie bulgotać od czasu do czasu, trochę jak przy rosole. Po 1:20 minutach wyłączyłam ogień, zdjęłam pokrywkę i jak widać, pomimo tego, że gaz jest wyłączony, woda wciąż jeszcze się gotuje, więc trzeba bardzo ostrożnie wyjmować formę. Gorącą formę zostawiłam na chwilę, aby woda odparowała i całość odrobinę przestygła. Następnie ostrożnie zdjęłam zamknięcie i tak prezentuje się babka w środku. Chwilę pozwoliłam jej się wystudzić, a później wyjęłam ją z formy bez żadnych problemów. Po całkowitym wystudzeniu wierzch polałam białą czekoladą i posypałam kandyzowaną skórką pomarańczową. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. W każdej z nich są najlepsze, sprawdzone również przez Was przepisy na ciasta i inne słodkie wypieki. Do każdego przepisu są zdjęcia, dokładny opis przygotowania oraz film pokazujący wykonanie ciasta krok po kroku. Kup pakiet już teraz w promocyjnej cenie na sklep.orchideli.com. Zapraszam.